Serdecznie zapraszam do odcinka 19 playlisty Jak to działa pod tytułem Szukajcie, a znajdziecie, część 3. W poprzednim odcinku 18 porównałem demokrację naszego małego imperium z demokracją starożytnej Grecji. W tym odcinku spróbuję wskazać na wady naszego systemu administracyjnego i jego niepohamowaną ekspansję. W tym odcinku chciałbym się przyjrzeć twórcom naszej rzeczywistości, których można nazwać również fałszywymi prorokami, gdyż obiecują od ponad 30 lat dobrobyt, rozkwit gospodarczy, sprawiedliwość i demokrację, a zamiast tego rozbudowują coraz bardziej aparat urzędniczo-administracyjny. Oczywiście prawdziwi twórcy rzeczywistości są ukryci w cieniu, niewidoczni, realizujący swoje szatańskie plany poprzez służby specjalne, agentów czy tak zwanych lobbystów pokroju Sorosza. Ci, których twarze widzimy, to tylko posłuszne marionetki, wykonujące polecenia lalkarzy, sowicie opłacane i bez przerwy kontrolowane. Są one całkowicie bezkarne w swoich poczynaniach i nie podlegają żadnym sądom czy prokuratorom. Bezkarność zapewnia im pajęcza sieć zależności oplatająca całą ziemię, utkana przez samozwańczych władców, ukrywających skrzętnie swoje personalia przed opinią publiczną. Fałszywi prorocy mają zawsze plan awaryjny do natychmiastowej ewakuacji, jeśli jakimś cudem ich plany zostaną zagrożone. Celem głównym tego aparatu władzy stworzonego przez proroków nie jest ułatwianie życia obywateli, ale wręcz przeciwnie, jego działania prowadzą jednoznacznie do zniszczenia życia prywatnego, odebrania wolności, godności oraz pozbawienia majątności. Prorocy głoszą dziwaczne programy pozbawiające obywateli możliwości poruszania się, jak zakaz używania samochodów spalinowych czy wprowadzanie stref 15-minutowych w miastach. Jedzenie świerszczy, likwidacja i niszczenie kopalni węgla kamiennego oraz rodzimego rolnictwa. Jednym słowem, narzucają obywatelom swój wymyślony, utopijny model życia. Państwo pakuje się z buciorami w nasze życie prywatne i rozpoczynają się rządy dyktatury podobne do czasów Józefa Piłsudskiego, ale z dużo większym zamordyzmem i bezwzględnością. Niestety, nasze społeczeństwo, tresowane od dziesiątków lat i przyzwyczajone do faktu, że o jego losie decyduje aparat państwowy, jest uśpione w letargu i łyka wszystko jak pelikany, bez słów krytyki, sprzeciwu i podejmowania prób przeciwstawiania się złu. System ten jest hybrydą systemu komunistyczno-socjalistycznego, którego prawa narzucone są tylko masom i nie obowiązują bogatej pseudoelity świata mroku. Już w czasach komunizmu w Polsce aparat ten rósł i rósł bezustannie i w naszych czasach sięgnął już szczytów Himalajów. Powstaje pytanie, jakie są główne cele tego potworka urzędniczego, niszczącego krok po kroku, paragraf po paragrafie nasze społeczeństwo, zamiast prowadzić do dobrobytu i szczęścia obywateli. Są 3 główne powody rozbudowy administracji. Po pierwsze, tworzenie armii posłusznych urzędników. Po drugie, rozbudowa systemu kontroli obywateli, gnębienie opornych i eliminacja wszelkich buntów czy sprzeciwu. Po trzecie, rozbudowany system urzędniczy zapewnia całkowitą bezkarność i całkowity brak odpowiedzialności za wszelkie działania. Oczywiście odgórnie założono, że urzędnicy nigdy nie będą bronić obywateli,
ale zawsze mają przeciwko nim występować. Od samego początku obywatel był winnym i w najlepszym przypadku uważano go za potencjalnego przestępcę, któremu tylko trzeba udowodnić winę i za nią ukarać. Jak mawiano w czasach komunizmu, wskażcie człowieka, a paragraf na niego się znajdzie. W naszej rzeczywistości nic się nie zmieniło. Komunizm pozostał z nami, ale w bardziej agresywnej formie. Tak właśnie działa ten rak toczący zdrowy organizm społeczeństwa. Nie można obwiniać samych urzędników, szczególnie tych na najniższych stanowiskach, gdyż głównymi pasożytami naszej gospodarki i naszego życia są grube ryby zasiadające na najwyższych stołkach urzędniczych. Ludzie ci z moralnością, etyką i praworządnością nie mają i nigdy nie mieli nic wspólnego. To tylko karierowicze, bezduszne osobistości, posłuszne dyrektywom przychodzącym z aparatu ministerialnego państwa. Jeżeli nawet niektórzy z nich buntują się przeciwko bzdurnym przepisom narzucanym odgórnie, zostają szybko upomnieni i ustawieni w szeregu. W tym przypadku to państwo czy rząd jest głównym lalkarzem w naszym małym imperium. Można zadać pytanie, czy rząd, który nie spełnia oczekiwań obywateli, ale działa bezpośrednio przeciwko nim, ma prawo istnienia i czy nie powinien być rozwiązany? Czy jest możliwa taka zmiana i jak jej dokonać? Bez wątpienia istnieją jednostki odpowiednie do tworzenia prawdziwego rządu obywatelskiego, ale są one marginalizowane, ośmieszane i pozbawione wszelkiej możliwości kariery rządowej. Jakie cechy osobowości posiadają ludzie zajmujący ministerialne taborety i w jaki sposób cechy te uwidaczniają się w ich sposobie rządzenia? W ocenie charakterów tej grupy uprzywilejowanych i wręcz nietykalnych ludzi może pomóc wskazanie, które z 7 grzechów głównych pretenduje ich do zajmowanych stanowisk. Proszę nie mieć złudzeń. Na stanowiska rządowe wybiera się wyłącznie ludzi grzesznych, gdyż tylko grzesznicy mogą być sługami szatana, który swoim złowrogim cieniem otacza naszą biedną planetę, mającą być rajem, a powoli stającą się piekłem. Z listy 7 grzechów głównych, jak pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo, wybrałem 4 najistotniejsze dla urzędników szatańskiego rządu, czyli pychę, chciwość, nieczystość i lenistwo. Jeśli ktoś spełnia powyższe kryteria, z pewnością ma szansę na awans i karierę w rządzie, który w założeniu i w istocie nie był, nie jest i nigdy nie będzie naszym rządem. Chyba że zaczniemy zmieniać ten system, na początku małymi kroczkami, na szczeblu lokalnym, poprzez przekazywanie wiedzy historycznej tłumaczącej naszą rzeczywistość, rozmowy i dyskusje, czyli to, co nie istnieje na szczeblu rządowym. Niepotrzebna nam fałszywa ideologia czy zmanipulowana historia z palca wyssana, ale zdrowy rozsądek, ekonomiczna ocena, a co najważniejsze, dobro narodu. Jest całkiem prawdopodobne, że sama gałązka oliwna nam nie wystarczy i być może trzeba będzie szukać innych sposobów. Trzeba mieć nadzieję, że w końcu zatriumfuje prawdziwa demokracja, rodem ze starożytnej Grecji, a wtedy nabrzmiała machina urzędnicza runie, jak już dawno powinna. W Szwajcarii jest 7 ministrów i nie ma stanowiska prezydenta. Jego funkcję piastują rotacyjnie ministrowie. Każdy obywatel Szwajcarii
może zawetować dowolną ustawę, o ile uzyska określoną liczbę popierających weto obywateli. Może właśnie należy zacząć od wprowadzania szwajcarskiego systemu demokracji i powoli zbliżyć się do wzorca ateńskiego. Na tym zakończę odcinek 19. Szukajcie, a znajdziecie, część 3, w którym określiłem, jakie cechy powinni posiadać kandydaci na współczesne stanowiska rządowe. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków Zamazanych Obrazów.